No i jesteśmy znowu w TRS Racing. Pora w końcu pokazać jakieś prace warsztatowe. Cześć Tomek. No jak tam robota idzie tak naprawdę? No co, no mamy silnik ze skrzynią skręcony, z rozrusznikiem, żeby bryłę jakąś złapać, żeby wiedzieć gdzie co jest, ile miejsca potrzebujemy na co. Z turbinami oczywiście jest problem. A czyli coś tam nie wyszło tak jak powinno wyjść? Są no, większe niż te 28, które miałeś. Muszla zimna jest dużo większa. W sumie możemy wspomnieć, bo to jest GTX 29 71R. No, miałeś GT 28 RS. Tak, dokładnie. No i one były niby tylko niewielka różnica, ale jednak muszla jest dużo większa, nie? Przez co, patrz, musiałem rozwiązać pewien problem. Czyli jeden problem jakiś mamy rozwiązany. Tak, no wiesz co, no żebyśmy mieli jak gdyby jasność. Prace posuwają się cały czas do przodu, nie tylko to co nagrywamy, bo nie mamy czasu, żeby cały czas nagrywać. Albo pracujemy, albo nagrywamy, dlatego też dużo rzeczy robimy poza kamerą i nie jesteśmy w stanie tego uniknąć, żeby później ktoś nie miał pretensji do nas, że jakieś tutaj walimy ściemy. Wszystko jest tak robione na żywioł i generalnie 70 albo 80% prac jest poza kamerą. No niestety, no, nie mamy kamerzysty na etacie. No dlatego no też będziemy próbować tak naprawdę wam jakieś tam przebitki wrzucać, żebyście sobie zobaczyli jak te prace szły, no bo wiadomo, czasami jestem ja, czasami Tomek tutaj jest cały czas, to on też również coś tutaj nagra i spróbujemy wam po prostu to dorzucić. Będzie temat na pewno omówiony, co było robione, ale no nie jesteśmy w stanie się codziennie widzieć. Koniecznie będą te prace pokazywane na kamerze wszystkie, bo nie jesteśmy w stanie wszystkiego nagrać. Żeby wybrnąć z tej sytuacji, wymyśliłem coś takiego. Flanż do GT25, czy tam GT28, GT29, która jest o grubości bodajże 11 mm, plus dwie uszczelki. Flanż nam pozwoli odsunąć się z turbiną od kolektora wydechowego i ma jeszcze jedną funkcję, którą wykorzystaliśmy, czyli sparzaliśmy sobie tutaj tulejki pod EGT, żeby nie wietrzyć w kolektorze żeliwnym, który później lubi sobie pęknąć w tym miejscu, gdzie było wiercone. Wkładamy sobie taki adapterek. Czyli co, w sumie dzisiaj uda nam się zobaczyć ten proces, który no montażu tak naprawdę. Pokażemy po prostu jak to... No teraz jest tak, jak powinno być, jest na styk i mamy tulejkę pod EGT. Skręcę to może i zarzucimy to sobie na silnik. Dobra, więc mamy to skręcone. Turbo już siedzi na kolektorze tak jak powinno. Jeszcze może wspomnimy jedną rzecz tutaj o Westgate'ach. No tak, no my będziemy mieć Westgate'y zewnętrzne, pomimo tego, że tutaj jest wbudowany Westgate, ale już musieliśmy nawet ten stworzeń tutaj uciąć, bo nie mieścił się przy kielichu w samochodzie, więc tak tam jest ciasno. Oczywiście muszla zimna też jest już przerobiona, którą przygotowałem wcześniej. Nie mieściła nam się w żaden sposób, w żadnym położeniu, nie pasowało nam wyjście. Musieliśmy ją trochę przyciąć i przyspawać sobie kolanko już takie pasujące nam. No ogólnie i kolektory i turbiny pojechały dużo wcześniej już na obicie, tak jak widzicie, materiałem, żeby jakoś odizolować tak naprawdę to ciepłe powietrze, które no będzie się gromadziło w komorze i tego nie unikniemy niestety, dlatego no próbowaliśmy wybrać metodę tą najlepszą, tak nam się wydaje, że to będzie chyba najlepsza, niż jakiś tam bandaż. Dlatego tak to wygląda. Mamy cały kolektor owinięty oraz gorącą stronę. Teraz możecie zobaczyć, jak mało miejsca jest, tak szczerze mówiąc, między turbiną a blokiem. No jest wielkie to turbo, naprawdę jest wielkie. Z prawej strony, czyli po stronie pasażera, musieliśmy kielich przeklepać, żeby się zmieściła ta część. No tamten kolektor ma inny trochę kształt niż ten. No niestety nic nie poradzimy, no. No i co, a jak tak naprawdę, jak prace poszły z łapami? No bo to chyba było najtrudniejsze tak naprawdę. Łapy mamy już zrobione, ale pokażę wam jak przebiegał proces może budowy tych łap. Tak to wygląda na aucie teraz, na silniku. Dobra, drugą stronę też wrzucimy, żebyście sobie zobaczyli, bo różnica tak naprawdę jest w kolektorze. Troszeczkę innych kształtów. Jest kolektor z lewej strony i z prawej. To są kolektory gotowe. Żeliwne kolektory z firmy GTM. Kiedyś takie zestawy powstawały w Stanach. Twin Turbo do Zetek. Aktualnie no towar ciężko do dostania.
To idziemy tą drugą stronę założyć. Tu jest dużo mniej miejsca po tej stronie i mamy pompę wspomagania i alternator. No, ogólnie tu nie ma miejsca. Chcemy Wam w ogóle pokazać proces powstawania tych łap. Wcześniej już mieliśmy założone kolektory razem z turbinami, gdzie teraz Wam pokazujemy ten proces, jak to wszystko trzeba założyć, jakie są różnice między lewą a prawą stroną. Kolejność. O, kolejność tak naprawdę, bo tu to jest ważne. Tutaj nie założymy na przykład kolektora i dopiero do niego nie założymy turbiny, bo musimy mieć najpierw turbinę skręconą z kolektorem, żeby to w ogóle nam się tutaj zmieściło. Więc jakieś tam prace na silniku, w aucie, no to graniczą chyba z cudem. Raczej na pewno nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Więc za każdym razem trzeba będzie wyjechać z piecem, żeby w ogóle coś tutaj zrobić. Dobra, no pokażemy ten proces powstawania tych łap. O co chodzi w ogóle z tymi łapami? Czemu to jest taki duży problem? Zobaczcie sobie, jaka tu jest średnica. Oryginalna aluminiowa łapa zytkowa. Myślę, że spokojnie tyle przesłania. Próbuję może dorzucić taki filmik, gdzie ja wcześniej w swoim garażu kręciłem ten filmik, jak zasłania ta oryginalna łapa. Jak nam się uda go znaleźć, to go dorzucę Wam, to zobaczycie, ile miejsca tam było. No jak odkręciliśmy tą łapę, no to każdy powie, o kurde, dużo miejsca. No dobra, tylko że tą łapę trzeba teraz tutaj jakoś stworzyć. Odbudować. Wymiarowaliśmy sobie rozstaw otworów na bloku. Robert wyrysował nam taką przybliżoną płytkę, bo dałem mu tylko wymiary zewnętrzne. Płytkę to wkręcamy sobie do bloku w miejsce łapy. Ona jest wydrukowana w 3D z grubości takiej, jak już później będzie stalowa. Czyli to docelowa. Docelowa grubość i już tutaj mamy też otwory, które pozwoliły nam trochę ją odchudzić. Mamy tą płytkę. Dobra, czyli tą płytkę najpierw mieliśmy i od tej płytki i od takiej drugiej płytki, która tutaj nam na tą łapę dyfra siadała, no bo ją wykorzystaliśmy, tą łapę dyfra. Tak, tą oryginalną przednią łapkę sobie wykorzystaliśmy. Do niej dorobiliśmy sobie coś takiego. Ja jedną chociaż złapię. Mieliśmy dwie płytki, z którymi musieliśmy się jakoś połączyć, omijając wlot do turbiny. 16 poprawek, najszybciej z kartonu, najłatwiej obrabialny materiał. I tak, to mamy przednią część, która nam siądzie mniej więcej tak. I tą tylną część. Ale żeby nie było za słaba ta łapa, no to trzeba było dorobić drugie. Nie, no wiadomo, że na jednej nie może zostać. Najpierw powstał taki wzór z kartonu. I teraz tak naprawdę wszystko omijamy. Fajnie jest poprowadzone wejście do turbo. A co dalej? Z czegoś takiego mamy coś takiego. Robert znowu nam wyrysował to w kompie i wydrukował nam na 3D do przymiarki. Można powiedzieć, że pasi. No i analogicznie powstała druga łapa również, którą też mamy. Też mamy. Teraz Wam pokażemy finalny efekt. Stalowe łapki wycięte i zespawane. Czyli teraz ściągamy wcześniej przygotowane wydrukki 3D. No to jest o tyle fajne, że możemy sobie tutaj jeszcze jakieś poprawki szybkie wprowadzić przed cięciem, bo wiadomo, że jak już zamówimy na laserze, musimy swoje odczekać w kolejce i tak dalej, to wszystko trwa. Później się okazuje, że trzeba otwór przesunąć, coś tam zrobić, a tutaj sobie możemy to 1 do 1 przyłożyć, pasuje albo nie. Poprawka i tniemy już gotowce, wiadomo, że muszą być ok. Co, zakładamy gotową łapę. Musiałem ją jeszcze trochę podebrać, bo nie mieściła się przy muszli. No i tak to wygląda. Automatycznie miejsca nam się tu zrobiło dość sporo pod te nasze dość duże doloty, bo i tak zrezygnowaliśmy z 4-calowego wyjścia, bo na turbo mamy wejście 4 cale. Z niego zrezygnowaliśmy z tego wymiaru, bo no nie pomieścilibyśmy, tak szczerze mówiąc, tych rur. Czyli od turbo do filtra będzie 3,5 cala.
No to tą prawą łapę od strony pasażera mamy założoną. No i co, idziemy, zobaczymy tą drugą stronę. I tak jak mówiliśmy, no analogicznie powstała druga łapa. Druga łapa była trochę trudniejsza, bo musiałem ją przesunąć. Siada. I poduszki oczywiście mamy w oryginalnych miejscach, gdzie były, nie? W trawersie. Również mamy dużo miejsca na nasze doloty. Zaraz pokażemy Wam z dolotami, jak to wygląda, ile tego miejsca mamy. No to finalnie tak, mamy tą łapę od strony kierowcy. To co, może pokażemy, jak ten dolot usiadł po tej stronie. Zobaczycie, ile miejsca zostało między tą rurą. Średnica jest zacna. No jest. Średnica 3,5 cala też robi robotę. Mniej więcej na aucie będzie to tak. No nigdzie nam rura nie dotyka. Łapy są tak zrobione, żebyśmy nie musieli tego nigdzie klepać, ani zgniatać, ani spłaszczać, ani nie wiadomo co z tym robić. I pewnie powstanie pytanie, czy czymś będziemy owijać. Myślę, że tak, no na pewno czymś tutaj owiniemy, żeby chociaż trochę oddzielić ten dolot od kolektora. Ale to już pokażemy po prostu, jak będzie finalna wersja do włożenia, to wtedy Wam pokażemy, jak dokładnie i czym będziemy owijać. No to tak najprawdopodobniej będzie finalna wersja już wyglądać z lewej strony i z prawej, jeśli chodzi o łapy, turbiny, kolektory. Ale możemy jeszcze tutaj dodać, że już mamy gotowy przedni wał oraz gdzieś tutaj jest jeszcze tylny wał. O, mamy jeszcze tylny wał tutaj, też jest gotowy. No i dyfer nowy, prosto z ASO, z Japonii, przypłynął do nas. A tak naprawdę to jest tylko odświeżony oczywiście. I został oryginalny, czyli oryginalna szpera i przełożenie również oryginalne zostało, tak jak wspominaliśmy we wstępie. Nie będziemy na chwilę obecną wrzucać jakichś tam szper i takich rzeczy, ale jeszcze Wam pokażemy może chyba o chłodnicach. No o chłodnicach spróbujemy Wam jeszcze pokazać, bo też już tutaj się urzeźbiło troszkę przy pasie przednim, bo musiało powstać całkowicie nowe mocowanie chłodnic. Tak, no zrobiliśmy sobie taką ramkę z nierdzewki, do której przymocowaliśmy wszystkie chłodnice. Ta ramka jest przymocowana do czołowego i dość mocno się to sztywno trzyma, myślę, że jest git. Mamy tutaj chłodnicę oleju silnikowego, chłodnicę oleju ze skrzyni biegów i chłodnicę wspomagania. Ta ramka pójdzie jeszcze w lakier, także no, nie będzie taka surowa. No i tutaj przy tym pasie udało nam się na chwilę obecną wrócić do stanu fabrycznego, czyli mamy zamki, maski i mamy nadzieję, że je zostawimy i nie będą przeszkadzały nam przy intercoolerze. Pokażemy Wam jeszcze komorę, bo niestety, żeby to się pomieściło, w sumie to tu Tomek bardziej może powiedzieć, co tu było robione. No, musieliśmy trochę poingerować, bo to wiadomo, brakuje 1,5 cm, centymetr, pół centymetra. Zrobiliśmy sobie tutaj takie niecki po to, żeby doloty nie tukły po krawędziach tej komory. Oczywiście to później jeszcze wykleimy na nowo tym materiałem izolacyjnym. To samo tyczy się tego miejsca tutaj. Tutaj dalej, o w tym miejscu kolektor, a w tym mieliśmy jeszcze podururowanie. No żeby te rury tak naprawdę nam się nie dotykały. No, chcemy tak, żeby było to zrobione w miarę schludnie i żeby, tak jak mówię, no nie dotykały się. Tu Wam pokażę z grubsza, jak komora została przebudowana pod system AWD. Myślę, że większość z tych, co widziała komorę w 370Z, będzie widziała różnicę.